Może mi wreszcie powiesz, dlaczego ciągle chudniesz? Dlaczego przesiadujesz w łazience? Do szpitala trafia dziewczyna, która chorowała na anoreksję. Jej matka boi się, że córka znowu zaczęła się głodzić. Ratownicy przewożą na oddział mężczyznę porażonego prądem. Jego prawa noga jest spalona. Ojciec 5 dzieci jest jedynym żywicielem rodziny. Okazuje się, że dziewczyna z podejrzeniem anoreksji ma obrzęk mózgu. Zaczyna się walka o jej życie. Stąd nie ruszę, dopóki się nie dowiem, co z Julką. Czemu ja się od razu nie domyśliłam, że to ma jakiś związek z tym draniem? To obrzęk mózgu, bierzemy ją na OJOM, szybko. Agnieszka? Jeśli ona z tego nie wyjdzie, to ja sobie tego nigdy nie wybaczę. No nie ukrywam, że jeżeli zabieg się nie powiedzie, to konieczna może się okazać amputacja. Nie. Ale naprawdę, spokojnie, proszę pani. Grażynka! Spokojnie. Mój ojciec to najtwardszy facet, jakiego znam. Musi go cholernie boleć. Dobrze by było, żeby do mamy też to dotarło. Marek, jesteś... Pewnie, że jestem. Pani doktorze, jak udało się? Karetka pogotowia dociera właśnie do skromnego domu na obrzeżach miasta. Pogotowie wezwał 16-letni Sławek Kraniec. Jego ojca poraził prąd. Tata jest w domu. Z jego nogą coraz gorzej. Mówi, że wszystko w porządku, a przecież widzę, że nie wytrzymuje. Porażony prądem mężczyzna to ojciec 5 dzieci. Jedyny żywiciel rodziny. Do pokoju. Napij się, Witek. Idźcie, idźcie. Tego nam jeszcze trzeba było. Tyle nieszczęść już na nas spadło. Grażynka, spokojnie. Żona mężczyzny jest załamana wypadkiem męża. Nie wie, jak sobie poradzi, jeśli mąż trafi do szpitala. Prawdopodobnie prąd. Panowie, jak to Poszło wygląda? przez nogę. A kiedy to się stało? 2, może 3 godziny temu. Panowie, i co z tym? W robocie byłem, znaczy w hucie. Ktoś zapomniał odpiąć kable. Tylko kilka sekund mnie trzymało. I co z tym będzie? Wystarczyło, żeby narobić takiego bigosu. No wygląda to kiepsko, zwłaszcza po takim czasie. No dlaczego pan wcześniej nie wezwał pogotowia? Tam na miejscu nawet jeszcze w hucie. Bo im nie pozwoliłem. Myślałem, że samo się zagoi. Proszę przygotować dowód osobisty i ubezpieczenie męża, dobrze? Chcecie go zabrać do szpitala? No to jest konieczne, proszę panią. Na pewno? Ale po co? Dajcie mi tylko coś na ból. Proszę pana, środki przeciwbólowe panu nie pomogą. Prosiłbym dowód osobisty. Musimy sprawdzić, czy wysokie napięcie nie spowodowało obrażeń wewnętrznych. No i tę nogę to koniecznie musi zobaczyć chirurg. O Boże! Grażynka, spokojnie. Ale z tym opatrunkiem już mi lepiej. Rana na nodze wygląda bardzo poważnie. Ratownicy nie mają wątpliwości, że potrzebna jest natychmiastowa interwencja. Mężczyzna nie chce jednak jechać do szpitala. Sytuacja materialna jego rodziny jest bardzo ciężka. Żona zajmuje się domem. Bez pieniędzy, które on przynosi, rodzina będzie żyła na skraju nędzy. W końcu jednak zwycięża rozsądek i ratownicy zabierają mężczyznę do szpitala. Wszystko będzie okej. Ja się tym wszystkim zajmę. Kiedy porażony prądem mężczyzna jest już w drodze na oddział, Milena Skotnicka przywozi do szpitala swoją 19-letnią córkę Julię. Dziewczyna zasłabła w trakcie oglądania telewizji. Jej matka podejrzewa, że córka znowu zachorowała na anoreksję. Mamo, proszę posłuchaj mnie. No proszę, słucham. Może mi wreszcie powiesz, dlaczego ciągle chudniesz? Dlaczego przesiadujesz w łazience? Mamo, to nie jest to, co myślisz, rozumiesz? Już sam tego wyszłam. Jeżeli masz zamiar w dalszym ciągu kłamać, to lepiej już nie mów nic. Mamo, musisz mi uwierzyć, rozumiesz? Mamo, ja nie kłamię. Ja przysięgam, że nie kłamię. Już lepiej nie mów nic. Mamo, Tutaj ja na mnie poczekasz. Ale ja nie kłamię, rozumiesz? Mamo, ja naprawdę nie kłamię. Skończ cyganić. Julka może mnie przekonywać, przysięgać, ale prawda jest taka, że z anoreksji nie da się tak całkowicie wyjść. Ten koszmar zaczął się 3 lata temu. Ona w tym czasie 2 razy lądowała w szpitalu z powodu wycieńczenia i wygłodzenia organizmu. Ja nie wiem, czy ja dam radę znowu przez to przechodzić.
A najgorsze jest to, że ja nie mogę jej wierzyć w żadne słowo. Dla jej dobra. No ja nie mam siły już do tego dziecka. Kiedy matka chorej dziewczyny stoi w kolejce do rejestracji, córka postanawia wykorzystać to, że jest zajęta i dzwoni do swojego chłopaka. No cześć. Po to dzwonię. Dzisiaj nie dam rady. Matka mnie przywiozła do szpitala. Nic się nie dzieje, nie. To jest zwykła angina, ale matka myśli, że to są nawroty. No ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeś przyjeżdża. Muszę kończyć. Ja rozumiem, że ona się o mnie martwi. Dała mi ku temu poważne powody. Ale ona nie pozwala mi normalnie żyć. Nie mogę nigdzie wychodzić. Kontroluje mnie na każdym kroku. Czasami mam wrażenie, jakby czekała na to, aż znowu się rozchoruje. Kiedy nastolatka czeka na przyjęcie przez lekarza, do szpitala dociera karetka z mężczyzną porażonym prądem. 20/80, akcja serca miarowa, saturacja 96. Do tego rozległa martwicza rana prawego podudzia. Co mu podaliście? Płyny ze środkiem przeciwbólowym, a ranę zabezpieczyliśmy jałowym opatrunkiem z solą fizjologiczną. Doktor Gajda, która będzie się zajmować pacjentem, musi teraz jak najszybciej zbadać jego nogę. Mężczyzna jest słaby, ale nadal wydaje się bagatelizować swój Da uraz. pan radę sam stać? Chyba tak. To proszę spróbować, tylko ostrożnie. Mimo podania środków przeciwbólowych widać, że pacjent bardzo cierpi. Pomóżcie Tak, mu. Dobrze, dziękuję. Jak się pan czuje? Boli pana coś oprócz nogi? Odczuwa pan zawroty głowy? Ma pan problem z oddychaniem? Może kołatanie serca? Nie, nic z tych rzeczy. Nie czuję tętna. To źle? No nie najlepiej. Brak tętna w nodze to bardzo niepokojący objaw. Dlatego lekarz musi natychmiast wykonać wszystkie niezbędne badania. Pacjent jednak nadal nie może pogodzić się z myślą, że będzie musiał zostać w szpitalu. No niestety będzie pan musiał zostać w szpitalu. Ale ja nie mogę tu Ale tak proszę leżeć. Nikt mi proszę przez pana. ten czas nie przytrzyma Proszę pana, roboty. w takim stanie chce pan wyjść ze szpitala? Niech mnie pani jakoś Proszę- podszywa i tyle się widzieliśmy. Proszę leżeć, dobrze? Proszę leżeć i oszczędzać nogę, rozumiemy się? Przy tak silnych porażeniach prądem elektrycznym trzeba działać dwutorowo. Z jednej strony mamy oparzenia zewnętrzne, w tym przypadku prawą nogę pacjenta. Jednak nie mniej ważne są ewentualne uszkodzenia organów wewnętrznych. Najbardziej wrażliwe na takie impulsy elektryczne jest oczywiście serce. Wyniki zleconych przeze mnie badań wykażą, czy doszło do jego uszkodzenia. Kilka minut później zostało już wykonane EKG mężczyzny porażonego prądem. Na szczęście nie wykazało ono jakichkolwiek uszkodzeń serca pacjenta. W tym samym czasie na salę segregacji zostaje przyjęta nastolatka, która zemdlała w domu. Zostanie zbadana przez doktor Nowicką. Dziewczyny ani na krok nie odstępuje jej matka, która uważa, że córka ciągle ją okłamuje. Moja córka ma anoreksję. Proszę zdjąć kurtkę. Ostatnio było już lepiej, ale ostatnio znowu zaczęła chudnąć. Ona w ciągu miesiąca schudła 4 kg. Mamo, mówiłam ci, że to przez anginę. Otwórz usta, wysuń język. Zeszłym razem też tak było. Prawie 2 tygodnie ją to trzymało. Zresztą ja tu mam pełną dokumentację. Może sobie pani zobaczyć. Dobrze, proszę przyjąć tę dokumentację. No ja widzę, że tutaj wszystkie śluzówki są wysuszone. Pani doktor, ja 1,5 roku temu skończyłam leczenie. Psychoterapię. Ze mną naprawdę jest już wszystko w porządku. A to, że mdlejesz bez powodu, też jest w porządku. Mamo, ja jestem dorosła, ty nie możesz mnie zmusić, żebym tu została. Prawda? No to prawda, nikt nie może cię zmusić do niczego. Ale wydaje mi się, że jednak dla swojego dobra powinnaś tutaj zostać. Wiesz, to pozwoli mi ustalić, skąd to zasłabnięcie. To jak? Dobrze. Ale nie chcę, żeby ona to była. No chyba sobie żartujesz. Proszę poczekać na korytarzu, dobrze? Ale pani nie rozumie. Ja tutaj muszę być, ponieważ ona będzie pani bzdury opowiadać, że jest zdrowa, że nic jej nie ma. Ja rozumiem, ona tak ale ciągle naprawdę kłamie. sobie poradzę. Połóż się, dasz radę? Zaraz poprosimy o pomoc, zdejmij buty sobie. Proszę zająć się pacjentką, dobrze? Na pierwszy rzut oka mogę powiedzieć, że dziewczyna rzeczywiście jest bardzo szczupła.
osłabiona i odwodniona. Ale niekoniecznie musi to świadczyć akurat o nawrocie anoreksji. No, równie dobrze mogą być to skutki ciężkiej anginy, którą właśnie teraz dziewczyna przechodzi, prawda? Dodatkowym problemem jest to, że anoreksja jest w ogóle bardzo trudna w diagnozie. Wszystkie obiektywne wskaźniki, takie jak utrata masy ciała, uszkodzenie narządów wewnętrznych, czy no generalnie ogólne wycieńczenie organizmu, to jest właśnie efekt poważnego psychicznego zaburzenia. Tato! Do szpitala przyjeżdża rodzina mężczyzny porażonego prądem. Jego żona nie wytrzymuje napięcia nerwowego i sama staje się pacjentką oddziału. Proszę jej pomóc. On zrobi wszystko, byleby jej tylko nie martwić. Julka, słyszysz mnie? Jula? Dziewczyna z podejrzeniem nawrotu anoreksji traci przytomność. Do szpitala przybywa jej chłopak, którego matka dziewczyny obwinia o chorobę córki. Znowu jesteśmy razem. Czemu ja się od razu nie domyśliłam, że to ma jakiś związek z tym draniem? To brzęk mózgu, bierzemy ją na OJOM, szybko. Agnieszka? Stan dziewczyny gwałtownie się pogarsza. Tymczasem rodzina pacjenta porażonego prądem dowiaduje się, że być może będzie mu trzeba amputować nogę. Ja mam rodzinę, 5 dzieci, rozumie pan? W robocie byłem, w hucie. Ktoś zapomniał odpiąć kable. Ratownicy przywożą na oddział mężczyznę porażonego prądem. Jego prawa noga jest spalona. Lekarze obawiają się, że zniszczone mogą być także jego organy wewnętrzne. Najbardziej wrażliwe na takie impulsy elektryczne jest oczywiście serce. Do szpitala trafia dziewczyna, która chorowała na anoreksję. Jej matka boi się, że córka znowu przestała jeść. Dlaczego ciągle chudniesz? Dlaczego przesiadujesz w łazience? 2 razy lądowała w szpitalu z powodu wycieńczenia i wygłodzenia organizmu. Mam wrażenie, jakby czekała na to, aż znowu się rozchoruje. Dziewczyna zostaje przyjęta na oddział. Anoreksja jest w ogóle bardzo trudna w diagnozie. Tymczasem do szpitala dociera rodzina mężczyzny porażonego prądem. Jego żona cały czas obawia się, że długi pobyt męża w szpitalu spowoduje, że ciężka sytuacja finansowa wielodzietnej rodziny jeszcze się pogorszy. Dlaczego oni wywieźli go na drugi koniec miasta? Widocznie musieli, ale grunt, że pan wieś nas podrzucił. Ale jak my mu teraz oddamy za benzynę? Przecież od tygodnia ojciec nie przyniósł do domu ani grosza. Mamo, spokojnie. Teraz jest najmniejszy, proszę, spokojnie. Dowiem się czegoś. Przepraszam bardzo, bo tu przywieźli mojego ojca. Witold Kraniec się nazywa. Tak, pan Kraniec jest na sali segregacji. Dobrze, dziękuję. Ale tam nie wolno wchodzić, Mamo, proszę chodź. usiąść i poczekać. 16-letni syn pacjenta wie, że jego zdenerwowana matka nie jest teraz w stanie porozmawiać o wypadku ojca z żadnym z lekarzy. Dlatego to on musi spróbować się wszystkiego dowiedzieć. Dobrze, więc proszę wejść, ale spokojnie i na chwilę. Jestem z matką, dobrze? Proszę bardzo. Tymczasem jego ojca coraz bardziej boli porażona noga. Mężczyzna jednak nie chce denerwować żony i udaje, że dobrze się czuje. Grażynka, spokojnie. Trzeba było zostać w domu, nie denerwować się tak. Jak miałam zostać w domu? To czekanie by mnie wykończyło. Tato, a jak noga? Lekarze już coś powiedzieli? Na razie tylko badają. Gadają coś tam między sobą, ale ja niewiele z tego rozumiem. Ale mówią, kiedy cię wypuszczą. Kiedy będziesz mógł wrócić do pracy. Na pewno niedługo. Zobaczysz. Jakby szybko cię mieli wypuścić, to już by cię wypuścili. Mamo, spokojnie. Grażynka. Mamo, uspokój się. Dlaczego u nas zawsze wszystko musi się walić? Mamo, uspokój się, spokojnie. Spokojnie, spokojnie, mamo. Proszę pani, Proszę pani, proszę. moja tu żona, mama jest stara, proszę. proszę jej pomóc. Proszę pani, proszę Słabo przejść tam mi. na krzesło. O, usiądź. Ale spokojnie. Żona mężczyzny niespodziewanie słabnie. Nerwy spowodowane wypadkiem męża doprowadziły do skoku ciśnienia. Kobieta powinna teraz jak najszybciej uspokoić się, bo sama może niedługo potrzebować pomocy lekarskiej. Proszę pani, proszę być spokojnym, bo jeśli pani się będzie denerwowała, to zaraz jeszcze panią będzie musieli Jak mam się nie denerwować? Grażynka, Spokojnie. Tato, spokojnie, leż. Leż, spokojnie. zabierz matkę do domu. Ona tego nie wytrzyma. Ale będzie musiała. A jak noga? Boli? Nie jest tak źle. Akurat. Tyle razy ci mówiłem, żebyś tam nie chodził, że to cholernie niebezpieczne. Nie gadajmy o tym teraz, nie tutaj. Tato, przecież po tym wszystkim matka się musi o wszystkim dowiedzieć, tak? Musi znać prawdę. Nie, ją to wszystko przerasta. Przecież wiesz. A ciebie nie przerasta? Tato, od pół roku ściemniasz mamie, że pracujesz w tej hucie. Dalej masz za nieskończoność kłamać jej, że pieniądze z tych kabli, z tych kradzieży, to jest twoja stała pensja? Przecież wiesz, że to wszystko nie jest takie proste. A proste jest łażenie nocą. To jest proste, tak? Kradzież.
Daj spokój, synek, daj spokój. Idź do matki. Tato, mamo, wszystko w porządku, halo. Mamo. Duszno mi jakoś. Za chwilę przyjdzie pani doktor. Spokojnie? dobrze? Będzie dobrze, spokojnie. Tylko pani musi się uspokoić trochę. Dobrze. Dobrze? Spokojnie. Mój ojciec to najtwardszy facet, jakiego znam. Musi go cholernie boleć. Dobrze by było, żeby do mamy też to dotarło, ale nie. On zrobi wszystko, byleby jej tylko nie martwić. Będzie nawet kradł kable z tych stacji transformatorowych i wmawiał jej, że dalej pracuje w hucie. No czy on jej nie może powiedzieć całej prawdy? Porażony prądem mężczyzna wymusza na synu, aby ze względu na słabe nerwy matki nie powiedział jej szokującej prawdy o wypadku. Tymczasem dr Gajda otrzymała już wyniki badań mężczyzny i chce je skonsultować z ordynatorem oddziału. Sercowy nie jest uszkodzony, ale z tą nogą jest mi najlepiej. Niech sam szef zobaczy. Podniesiony potas i CK. Dokładnie, doszło do rozpadu komórek mięśniowych. Dodatkowo nie wyczuwam tętna w stopie. Słuchaj, zerknąłby na tą nogę. No właśnie miałam o to szefa prosić. A zleciłaś angio-CT? No nie, póki nie mam wyników parametrów nerkowych, to nie chcę obciążać ich kontrastem. Bardzo mądrze. Zaraz tam przyjdę, tylko muszę to opisać. Dobra, dobrze? dziękuję bardzo. No. Dr Gajda idzie do sali segregacji, aby przygotować pacjenta do badań, które przeprowadzi ordynator. W tym czasie zdenerwowana matka nastolatki przyjętej na oddział czeka na informacje o stanie jej zdrowia. Przepraszam. Kobieta nie ma zaufania do swojej córki, dlatego chce sama wszystkiego dopilnować. Przepraszam bardzo, czy wiadomo już co z moją córką Julią Słotnicką? Ciągle trwa badanie, proszę pani. A kiedy będę mogła do niej wejść? To już proszę poczekać na panią doktor, odpowie na wszystkie pytania, dobrze? A jak te badania jeszcze długo potrwają? No na pewno jeszcze dłuższą chwilę, proszę pani. Proszę czekać. Matka pacjentki jest zdenerwowana, bardzo martwi się o jej zdrowie i nie może znieść bezczynności. Tymczasem w izbie przyjęć pojawia się chłopak jej córki. Kobieta jest zszokowana jego ty wizytą. robisz? Ja? To znaczy Julka po mnie zadzwoniła, Jak to zadzwoniła? bo my od kilku miesięcy znowu jesteśmy razem. Tomek, co ty wygadujesz? Proszę pani, ja wiem, że wtedy kiepsko wyszło. Jak to kiepsko wyszło? Ona przez ciebie by się na śmierć zagodziła, a ty mi mówisz kiepsko wyszło. Wiesz co, weź wynoś mi się stąd. Proszę Nikt się cię tu więcej nie widzę. opanować i troszkę uspokoić. Ej, on już Ja się wychodzi. stąd nie ruszę, dopóki się nie dowiem, co z Julką. On już Czy ja wychodzi. mam Ja się stąd wezwać nie ruszę, ochronę? naprawdę. Nie zbliżysz się, ale do niej. Tam se stań i ja cię tu nie chcę widzieć. Czemu ja się od razu nie domyśliłam, że to ma jakiś związek z tym draniem? Ona go poznała 3 lata temu i straciła dla niego całkowicie głowę. A on odwrotnie, zostawił ją z dnia na dzień, bez słowa wyjaśnienia. Ja nie wiem, co jej strzeliło do głowy. Ona mnie zapewniała tyle razy, że ona mu tego nigdy nie wybaczy. Nigdy. Ja wiem, że ja wtedy wszystko spieprzyłem, że przeze mnie, przez to, że ją zostawiłem, ona zaczęła głodzić się i chorować. Jak szczeniak się zachowałem wtedy. Ale teraz wszystko już wyjaśniliśmy i naprawdę jesteśmy z Julką szczęśliwi. Doktor Gajda prosi rodzinę, aby opuściła salę, ponieważ jej pacjent będzie miał wykonywane kolejne badania. Tymczasem nastolatka zgłosiła lekarzowi, że gorzej się czuje. Problemów ostatnio z odżywianiem? Nie prowokuję wymiotów. Nie zażywam środków przeczyszczających. Mam to za sobą. To dobrze, słuchaj, w takim razie powiedz mi coś o tym twoim zemdleniu. Długo to trwało? Minutę, może 2. Pierwszy raz mi się coś takiego stało. Jakieś drgawki temu towarzyszyły? Coś się poprzedziło, czy nie? Z tego, co pamiętam, Co się dzieje? zawsze mi. Julka, trzymaj. Trzymaj. Dziewczyna ma atak torsji i zaczyna gwałtownie wymiotować. W tym momencie na salę wchodzi ordynator, który przyszedł zbadać nogę pacjenta porażonego prądem. Doktor Nowicka widzi, że jej pacjentka niespodziewanie blednie i słabnie. Lepiej ci trochę? Tak? Nie szkodzi. Julka, słyszysz mnie? Jula? Utrata przytomności, proszę o pomoc. Jula? Ordynator nie jest teraz w stanie przeprowadzić badania. Sytuacja jest nagła. W tej chwili trzeba ratować życie nieprzytomnej dziewczyny. Ona 1,5 roku temu wyszła z anoreksji. Matka twierdzi, że to jest nawrót choroby. Co, jest zapach acetonu? To może kwasica?
Możliwe, trzeba zrobić gazometrię. Maskę z tlenem podajemy. Tak, ciśnienie 110 na 60, saturacja 90, przyspieszona akcja serca 110. Uzupełniamy płyny, pobieramy krew i morze do badań. Dobrze, i jeszcze będzie glukoza z palca, tylko szybko. Kwasica to bardzo poważne zaburzenie biochemiczne stanowiące bezpośrednie zagrożenie życia. Doktor Anna wspominała, że dziewczyna była chora na anoreksję. Być może kwasica jest spowodowana nawrotem choroby. Ale równie dobrze może świadczyć o innych poważnych schorzeniach, takich jak nadczynność tarczycy, cukrzyca czy zaburzenia metaboliczne. Aby rozpocząć skuteczne leczenie, musimy wiedzieć, jaka choroba ją wywołała. Julka, córko! Przepraszam bardzo. Proszę pani. Julka! Ale moje dziecko! Proszę stąd wyjść. Proszę wyjść. Co ty tu robisz? Proszę mi posłuchać. Lekarz za chwilkę do państwa wyjdzie, tak? A teraz proszę się uspokoić. Miałeś tutaj nie przychodzić. Ty, Draniu, to jest wszystko przez ciebie. To Już nie było moja tak wina. dobrze, ona przez Ja ciebie nic się nie zgodziła. zrobiłem. Idź stąd. Przysięgam, nic bym już nigdy nie zrobił. Przepraszam bardzo, ja chciałam panią zapytać, bo u pani córki prawdopodobnie doszło do kwasicy. To jest takie poważne zaburzenie gospodarki chemicznej. Proszę się uspokoić i powiedzieć mi, oprócz tego, o czym pani mi opowiadała, czy u Julki były jakieś... Ale spokojnie, proszę się uspokoić, bo to jest ważne. Czy Julka miała jakieś inne objawy chorobowe? Nie. Skarżyła się na coś? Nie, nic mi nie mówiła. Bo za bardzo się bała. A pytał cię ktoś o zdanie, co tu w ogóle robisz? Proszę panią, Tak. Julka ostatnio cały czas piła, a potem od razu musiała do łazienki uciekać. A była bardziej senna niż zwykle? Tak, co chwila gdzieś przysypiała. Ja jej mówiłem, żeby poszła do lekarza, ale bała się, że pani znowu zacznie panikować i zwali wszystko na jej odchudzanie. A w tej kwestii jest z nią wszystko bardzo dobrze. Czemu ją od razu tu nie przywiozłam, jak to znowu się zaczęło? Objawy, które przed chwilą opisał chłopak, to podręcznikowe symptomy cukrzycy. Za tym, że do kwasicy doprowadziła właśnie cukrzyca, przemawiają również nagły spadek masy ciała i fakt, że przechodzona właśnie przez dziewczynę angina tak mocno zaostrzyła jej stan. No a co do ewentualnego nawrotu anoreksji, no cóż, na pewno jedno drugiego nie wyklucza. W tym momencie nieprzytomna pacjentka ma już podany tlen, a jej stan wydaje się stabilny. Ordynator wraca do pacjenta z urazem nogi. Chcielibyśmy jeszcze raz zobaczyć pańską nogę. Cały czas tylko oglądacie i oglądacie. Kiedy mi wreszcie powiecie, co ze mną będzie? Proszę pana, kiedy tylko będziemy mieli pewność. Jezu! Ale naprawdę, to zajmie tylko chwilkę, spokojnie. No i właśnie tak to wygląda. Duży obrzęk, niewyczuwalne tętno. Tak, zarówno na grzbiecie stopy, jak i przy kostce przyśrodkowej. Pozwól na chwileczkę. Zaraz do pana wrócimy. Dominika, martwica jest bardzo rozległa, poza tym zaczął się tworzyć zespół ciasnoty przestrzeni międzypowięziowych. Czyli będzie robił szef fasciotomię. Mam nadzieję, że to poprawi krążenie. W przeciwnym razie czeka go amputacja. Porozmawiasz z nim? Tak, oczywiście. Dobrze. Fascjotomia to zabieg mający na celu przywrócenie krążenia w martwej nodze pacjenta. W tej chwili to jedyna szansa na uratowanie poparzonej nogi. Tymczasem dr Nowicka otrzymała właśnie wyniki badań swojej pacjentki. Cukrzycy. Co z tą anoreksją? Na pewno nie widać tego, że ona się głodziła, a anemii też nie ma. Białko i albuminy w normie. Czyli co, wyciągasz ją z kwasicy? Jasne, jak najszybciej. To musisz sobie radzić, bo ja przygotuję się do zabiegu. Włączymy płyny, będzie pompa infuzyjna z insuliną o przebiegu 6, do tego poziom glukozy, potasu i diurezy. Kwasica ketonowa to poważne powikłanie nieleczonej cukrzycy. Dochodzi do ciężkiego odwodnienia i zaburzenia pracy wielu innych narządów. Konsekwencją może być śpiączka, a nawet śmierć. Kiedy dr Nowicka ustala leczenie nieprzytomnej pacjentki, dr Gajda poprosiła na salę rodzinę pacjenta porażonego prądem. Mąż będzie musiał przejść zabieg, który nazywa się fascjotomia. Co to takiego? On zazwyczaj trwa około godziny, odbywa się w znieczuleniu ogólnym. Po kilkunastu minutach od zabiegu powinniśmy wiedzieć, czy się powiódł, czy nie. No jak się nie powiódł? Naprawdę, na razie proszę się skupić na zabiegu, dobrze? Ale ja chcę... Ale ja proszę muszę pana, wiedzieć, co ze mną naprawdę, będzie. proszę się nie martwić na zapas. Dobrze, ale niech nam pani powie prawdę, jak będzie. No nie ukrywam, że jeżeli zabieg się nie powiedzie, to konieczna może się okazać amputacja. Nie, jak amputacja? Ale naprawdę, spokojnie, proszę pani. To jest ostateczność i obiecuję, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tego uniknąć. Chcecie ojcu uczyć nogę? Tylko nie to! Ale proszę pani, proszę się uspokoić. Mamo, spokojnie. Grażynka! Spokojnie. Spokojnie, Przewozimy mamo, pacjenta spokojnie. na
na salę operacyjną, bo ordynator już czeka. Spokojnie, naprawdę. Doktor Gajda zostaje teraz z żoną pacjenta. Musi zrobić jej podstawowe badania, ponieważ powtarzające się zasłabnięcia i skoki ciśnienia mogą doprowadzić nawet do zawału serca. Podać płyny na wszelki wypadek i maskę z tlenem. Co my teraz zrobimy? Mamo, ale uspokój się, mamo. Proszę pani, Marta, jeszcze coś na uspokojenie, dobrze? Mamo, spokojnie, będzie dobrze, obiecuję. Naprawdę, niech się pani uspokoi. Wszystko się na nas wali, wszystko. Tymczasem mąż kobiety jest już w drodze na blok operacyjny. Ordynator oddziału musi natychmiast przeprowadzić zabieg, który powinien przywrócić krążenie krwi w jego nodze. W przeciwnym razie nogę trzeba będzie amputować. Ale to się uda, prawda? Niech mi pan powie, że się uda i że uratujecie mi nogę. Proszę pana, to co mogę panu obiecać, to to, że zrobimy co w naszej mocy. Bo ja mam rodzinę, 5 dzieci, rozumie pan? Ja nie mogę. Ja muszę być Proszę dla pana, nich ja wiem, że to wybrałem jest siebie. trudne, ale proszę być dobrej myśli, jedziemy. Pacjent jest załamany. Wie, że szanse na uratowanie jego nogi nie są duże. Zbyt wiele czasu upłynęło od chwili porażenia prądem do wezwania pogotowia. Kiedy ordynator przeprowadza u mężczyzny zabieg ratujący nogę, jego żonie został podany tlen i leki uspokajające. Kobieta nadal jest jednak zrozpaczona. Ma 5 dzieci i nie wie, jak sobie poradzą, kto zarobi na utrzymanie rodziny. Zejdzie, dobrze? Pani doktor, ale jak my będziemy żyć? Jak Witkowi utną tę nogę? Przecież nikt go do żadnej pracy nie przyjmie. Proszę pani, naprawdę, proszę się nie martwić na zapas. Przecież nikt jeszcze nie powiedział, że ta amputacja zostanie przeprowadzona. A jak opieka społeczna się dowie? Zabiorą nam dzieci, zamkną w domu dziecka, a ja... Mamo, może w końcu pomyślałabyś o ojcu. Przecież ja cały czas... Cały czas tylko siedzisz, narzekasz i użalasz się nad sobą. Jak To właśnie możesz tak mówić? Ojcu tnął nogę właśnie teraz, bo ktoś ci w końcu musi powiedzieć prawdę. Ojciec jest tu przez ciebie. Nie, to nieprawda, to huta. Ojciec nie pracuje w hucie już od pół roku, zwolnili go. A żeby cię nie martwić, nic ci nie mówił. Wolał kraść kable po nocach. Zapytaj go o to teraz, to prawda, on nie pracuje już w hucie. Ale Sławek... Sławek... Dlaczego Witek mi nic nie powiedział? Przecież kiedyś mówiliśmy sobie wszystko. To prawda, były problemy, ale Witek, on nigdy się nie załamywał. Zawsze powtarzał, że ze wszystkim damy sobie radę. Ale jak damy sobie z tym radę? Wiadomość, że mąż kradł, aby utrzymać rodzinę, to dla kobiety kolejny cios. Tymczasem badania potwierdziły, że pacjentka dr Nowickiej jest chora na cukrzycę. To cukrzyca doprowadziła do kwasicy. Cukrzycę? Tak. A to jest związane z anoreksją? Niekoniecznie. Wie pani co, przyczyn może być... Proszę się uspokoić, naprawdę. Przyczyn może być wiele. Równie dobrze może być uwarunkowana genetycznie. A poza tym w wynikach nie ma żadnych informacji o tym, żeby córka się ostatnio głodziła. Spokojnie, to się leczy. Ja naprawdę myślałam, że to związane z anoreksją. Jak ona się teraz czuje? Walczy i to najważniejsze. Przepraszam, ja muszę wracać. Proszę się uspokoić. Właśnie miałam dzwonić po Tak? panią doktor. Dziewczyna zaczęła się wybudzać. Ciśnienie 120/80, akcja serca miarowa, dobrze. No to najgorsze mamy już za sobą. Oby. Julka, spokojnie, zostaw, to jest maska, ona pomaga ci oddychać, tak? Na chwilę straciłaś przytomność, jesteś w szpitalu. Spokojnie. Proszę ponownie pobrać krew i mocz do badań, dobrze? Dobrze. Muszę mieć bieżące wyniki wszystkich parametrów. Co się dzieje? Chcesz coś powiedzieć, tak? Tomek. Tomek? Przyjechał Tomek? Taki chłopak z kolczykiem w uchu. Czeka na korytarzu. Może pani go wpuścić? Proszę. No dobrze, ale tylko na chwilę. Wydaje się, że stan nastolatki jest już stabilny, dlatego dr Nowicka zezwala na odwiedziny jej bliskich. Julka chce się z tobą zobaczyć. A ja też mogę do niej wejść? Ale nie chcę jej zanadto męczyć. Ona jest osłabiona. Dobrze, tylko spokojnie, proszę. Julka, dziecko kochane, co ci jest? Nic mi nie jest. Jula? 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 Pani doktor, coś się dzieje. Jula? Proszę stąd wyjść. Pani doktor! Proszę opuścić Państwa salę. natychmiast opuścić salę. Julka? Proszę wyjść. Jula? Proszę wyjść. Julka? Źrenice ma niesymetryczne. Słabo reagują na światło. Oczopląs. Julka, słyszysz mnie? Halo, Julka? Głowa? To obrzęk mózgu, bierzemy ją na OJOM, szybko. Agnieszka!
Obrzęk mózgu to stan bezpośredniego zagrożenia życia. Pacjentka musi zostać natychmiast przewieziona na oddział intensywnej terapii. Jeśli obrzęk szybko nie ustąpi, pacjentka najprawdopodobniej umrze. Jula! Co właściwie jest moim Doszło do obrzęku mózgu. Bierzemy ją na OJOM. Proszę zaczekać tutaj. Boże! Proszę czekać. Jula! Bardzo mi przykro, ale tu nie można wchodzić. Jak mogłam nie zauważyć, co się z nią dzieje? Zamiast ciągle obarczać ją podejrzeniami, to mogłam jej faktycznie pomóc. Jeśli ona z tego nie wyjdzie, to ja sobie tego nigdy nie wybaczę. Nastolatka chora na cukrzycę ma obrzęk mózgu. Lekarze walczą o jej życie. Przepraszam, chciałabym się czegoś więcej dowiedzieć o stanie zdrowia córki. Rodzina porażonego prądem mężczyzny czeka na wynik operacji. Jego żona i syn muszą być jednak przygotowani na najgorsze. Przecież ja mam rodzinę do wykarmienia. Czy lekarzom uda się uratować nogę pacjenta? Tato, jak się czujesz, tato? Sławek, jesteś... Pewnie, że jestem. Panie doktorze, jak udało się? Musimy chwilę poczekać, sprawdzić, czy krążenie powróciło. No i co? Czy konieczna będzie amputacja? Pani doktor, co z moim mężem? Ktoś zapomniał odpiąć kable. Na oddział trafia mężczyzna porażony prądem. Jego prawa noga jest spalona. Mężczyzna jest jedynym żywicielem rodziny. On zrobi wszystko, byleby jej tylko nie martwić. Dlaczego ciągle chudniesz? Dlaczego przesiadujesz w łazience? Matka przyprowadza do szpitala córkę, która chorowała na anoreksję. Julka, słyszysz mnie? Jula? Jej stan gwałtownie się pogarsza. Jak to zadzwoniła? W szpitalu pojawia się chłopak pacjentki. Znowu jesteśmy razem. Czemu ja się od razu nie domyśliłam, że to ma jakiś związek z tym draniem? To obrzęk mózgu. Bierzemy ją na OJOM. Dziewczyna ma nieleczoną cukrzycę. Rozpoczyna się walka o jej życie. Jeżeli zabieg się nie powiedzie, to konieczna może się okazać amputacja. Nie, jaka amputacja? Ale naprawdę spokojnie. Tymczasem nadal trwa zabieg, który ma przywrócić krążenie krwi w nodze pacjenta porażonego prądem. Na jego zakończenie czeka zdenerwowany syn mężczyzny. Pani doktor, co z moim ojcem? To widocznie jeszcze nie skończyli. Ale to źle? Ale spokojnie, to jeszcze o niczym nie świadczy, naprawdę. Rana twojego taty jest bardzo rozległa. Chirurg musiał mieć pewność, że niczego nie przeoczył. Poczekaj. Tato, jak się czujesz, tato? Sławek, jesteś... Pewnie, że jestem. Panie doktorze, jak udało się? Musimy chwilę poczekać, sprawdzić, czy krążenie powróciło. Ale gdzie go zabieracie? Na OJOM. Mogę iść z wami? Słuchaj, poczekaj. Póki nie mamy pewności, czy się zabieg udał, musisz... Pacjent trafia na OJOM. Lekarze mogą teraz jedynie czekać i mieć nadzieję, że udało się przywrócić krążenie w poparzonej nodze. Na OJOMie leży także dziewczyna z obrzękiem mózgu. Na razie stabilnie. Minęło już kilkanaście minut, można więc przeprowadzić kolejne badanie nogi pacjenta. No i co? Tętno niewyczuwalne, stopa chłodna, skóra marmurkowa. Czyli bez zmian. No niestety. Nie dam sobie uciąć nogi. Nie pozwolę. Proszę pana, to już nie chodzi o ratowanie pańskiej nogi, ale pańskiego życia. Martwica, która się rozwinęła w pańskim podudziu, może doprowadzić do sepsy, czyli ogólnego zakażenia organizmu. Ale jak ja mam potem żyć, co? Mam być kaleką? Przecież ja mam rodzinę do wykarmienia. No właśnie, a może pan umrzeć? Na pewno coś da się jeszcze zrobić. Dać mi jakieś leki, zrobić operację. Naprawdę, proszę nam uwierzyć, inaczej może pan nie przeżyć. Zrozumcie. Ja nie mogę. Nie mogę dać wam jej uciąć. Pani doktor, przeprowadziłam żonę pacjenta i pyta cały czas o jego stan zdrowia. Pani doktor, co z moim mężem? No niestety nie mam dobrych wiadomości. Nie. Zabieg się nie powiódł i będzie konieczna amputacja, ale... Nie, dlaczego? Spokojnie, naprawdę, to chodzi o życie pani męża. Ale teraz muszę przeprosić, proszę się zająć. Czy masz wyniki parametrów nerkowych? Tak, wszystko jest w porządku, kreatynina i mocznik też w normie, można robić angio CP. Musimy mieć pełne rozeznanie, żeby wiedzieć, ile nogi amputować. Dobra, przygotujcie pacjenta, ja zawiadomię blok. Dobrze. Pani Agnieszko, proszę przygotować pacjenta do operacji.
Badanie tomograficzne naczyń krwionośnych nogi Witolda Krańca wykazało, że konieczna jest amputacja nogi powyżej kolana. Dr Piotr Wójtowicz operuje mężczyznę już 2. godzinę. Pod blokiem operacyjnym czekają jego żona i syn. Panie doktorze, co z Witkiem? No, na szczęście obyło się bez komplikacji. Tymczasem stan Julii Słotnickiej poprawia się. Obrzęk mózgu ustępuje. Pacjentka jest pod stałą opieką dr Nowickiej. Pod salą intensywnej terapii cały czas na wiadomość o stanie zdrowia dziewczyny czekają jej matka i chłopak. Mamy najnowsze wyniki. O, dziękuję. Powoli wracamy do normy. Dobrze. Jak się, Julka, czujesz? Lepiej? Pani doktor? Tak? Tam na korytarzu ciągle czeka jej rodzina i cały czas mnie o nią wypytują. Już do nich idę, dziękuję. Pani doktor, czy się coś poprawiło mojej córce? Tak, spokojnie, już jest lepiej. Objawy kwasicy i obrzęku mózgu powoli ustępują. O, całe szczęście. Czyli najgorsze za nami, tak? Tak, tak, mam nadzieję. Na to wygląda. Proszę, można wejść. Julia, dziecko kochane. Powiedz mi, jak ty się czujesz? Tak? Sytuacja wygląda tak, że obrzęk mózgu nie pozostawił jakichś trwałych zmian, no ale niestety dla Julki to jest dopiero początek. Prawda jest taka, że cukrzyca to bardzo ciężka i nieuleczalna choroba. No i życie pani córki diametralnie się zmieni. Przyjmowanie insuliny, do tego rygorystyczna dieta, no i ciągłe wizyty u specjalistów. Tak to będzie wyglądało. Och, tak, wiem. Ale ona nie będzie w tym sama. Pomożemy jej we wszystkim. O, Julia. Po całkowitym ustąpieniu objawów kwasicy i obrzęku mózgu Julia Słotnicka została przeniesiona na oddział diabetologii, gdzie po badaniach i ustaleniu leczenia została wypisana do domu. Jej matka pogodziła się z córką i zaakceptowała związek z Tomkiem. Stara się teraz pomagać córce w leczeniu cukrzycy. Wreszcie już ten szpital opuszczamy. Państwo? Jakoś dalej nie mogę uwierzyć w to, że jestem chora i że już zawsze będę chora. Leki, zastrzyki, dieta. Lekarze mówią, że to normalne i że potrzebuję czasu, żeby się z tym oswoić, ale na razie mnie to przerasta. Dobrze, że mam mamę. No i Tomka. Bez nich już dawno bym się załamała. Dzień dobry. Dobry. Tydzień później Witold Kraniec nadal przebywa na oddziale chirurgii. Rana po amputacji nogi dobrze się goi, a mężczyzna przebywa pod stałą opieką psychologa. Codziennie odwiedza go żona z najstarszym synem. Próbują robić wszystko, aby mężczyzna odzyskał chęć do życia. Dzieci ci przysłały. Wczoraj gotowały cały wieczór dla ciebie. I twoje ulubione klopsiki. No, mama ugotowała też zupę tu masz. Ładna, prawda? To był najgorszy tydzień w moim życiu. Nadal nie wiem, co z nami będzie, jak mnie stąd wypuszczą. Grażynka wciąż mi powtarza, że damy radę. Razem ze Sławkiem załatwili już wózek inwalidzki. Mówią coś o jakiejś protezie, o tym, że w domu trzeba będzie wszystko poprzerabiać. Tyle, że ja nie wiem, czy dam radę. Nawet w lustrze nie mogę na siebie patrzeć, na to, co ze mnie zostało.
Co się stało? Wiesz, gdzie jesteś? W wypadku rowerowym ciężko ranny zostaje student. A, dajcie mi coś na ból! A w karetce dostał ketoprofen 100 mg. Nie pomaga! Nie jest dobrze. Podejrzewam pęknięcie nerki. Boli mnie całe ramię, niżej też pod łokciem. Pacjentką jest też nastolatka z bardzo spuchniętą i bolącą ręką. Lekarze podejrzewają zakrzepicę, która może doprowadzić do śmierci. Ja cię muszę zbadać. Zakrzyp w żyle pachowej mógłby się oderwać i z prądem krwi popłynąć prosto do serca. Czyli doprowadzić do śmierci. A to z fitness. Mamo, przestaniesz tym cholernym fitnessem. Ja mogę być kaleką, rozumiesz? Kaleką! Olka, musimy pogadać. Pacjent doktora Eryka oskarża swoją dziewczynę o zdradę. To ty powiedz mi, w co grasz? Czy on oszalał? Ja się o niego martwię, a on na mnie krzyczy. Nie będziemy razem. Stan chłopaka jest poważny. Lekarze, żeby go uratować, muszą usunąć mu nerkę. Dlaczego tak teraz mówisz? Po co to robisz? Nie wytrzymam!